Siema, w tym filmie chciałbym przejść przez kilka moich ulubionych pick-upów i po prostu rzeczy, które nosiłem w tym roku. Przejdę przez akcesoria, perfumy, outerwear i buty, a zaczniemy od biżuterii. Moją ulubioną biżuterią w tym roku jest zdecydowanie biżuteria od Alex Beyodix. Miałem przyjemność stokować Alexa w moim sklepie Loewe w tym roku i w ramach indywidualnego zamówienia zrobił dla mnie ten naszyjnik oraz ten sygnet. Są wykonane całkowicie z cyny i charakteryzują się tym pięknym, brutalistycznym i surowym designem, który nierzadko korzysta z różnych abstrakcyjnych czy po prostu religijnych motywów. Następnym przedmiotem jest mój zegarek, który jest najnowszym dodatkiem do kolekcji. Jest to mechaniczny zegarek, który nazywa się Jump Hour, ponieważ jest mechaniczny, natomiast posiada takie kręcące się dyski zamiast wskazówek, dzięki czemu można go czytać jak zegarek cyfrowy. Marka, którego zrobiła, nie jest znana, jest opisana jako anonimowa i szacuje się, że został zrobiony w około 1930 roku. Przejdźmy do butów, których w tym roku kupiłem najwięcej i udało mi się wyłapać jak najwięcej graili. Jednym z tych graili jest właśnie CCP Drip Sneaker. Upper tego buta został wykonany ze skóry z kangura, ma postarzany hardware, a podeszwa i toe box został pokryty całkowicie w silikonie. Jest to proces, gdzie wkłada się but w silikon, odstawia go i później powstają takie charakterystyczne kolce, które razem z noszeniem niszczą się. Następnym butem, który chciałbym pokazać, jest chyba mój ulubiony letni but i nie chodzi mi o to, że jest to but, który jest trochę ciepły, tylko po prostu mój idealny but na lato, czyli Boris Bijan Saberi X Salomon Bamba 5. Bamba 5 to model, który jest oparty na bardzo znanych Salomonach XT6. Zostało nieco przerobiony. Proces tworzenia tego buta polega na tym, że Salomon tworzy całego buta, który jest całkowicie biały. Później wysyła go do studia Borisa w Barcelonie, gdzie oni poddają go procesowi object dyingu. Proces object dyingu polega na tym, że gotowy już biały, niezafarbowany produkt wkłada się do barwnika i odstawia. Właśnie z tego powodu ten but ma wiele niedoskonałości, kolory różnią się i każda para jest właściwie unikatowa. Można także spojrzeć na różne elementy tego buta, takie jak te plastikowe klipsy, które nie zafarbowały się, więc dalej są białe. Ktoś go przyjarał. Następnym butem, a tak właściwie to klapkiem, są to Suicoke Motocab. Nie będę o nich dużo gadał, bo jest to chyba po prostu ultimate klapek, który został zrobiony na tej grubej podeszwie od Vibrama. Ma on także całkiem masywny, techniczny upper wykonany z nylonu z takimi paskami. Wyprofilowane wnętrze i nie wiem, czy ktoś próbował kiedyś zmieniać tę podeszwę od Vibrama, ale jeśli tak i da radę to zrobić, to uważam, że jest to chyba najlepsza funkcjonalność tego buta, bo po prostu starczy na lata, o ile nie zajedzie się apera. Przechodząc do outerwearu, mamy tutaj moją ukochaną kurtkę MA1. Jeśli chodzi o tę kurtkę, to jest to Alpha Industries z lat 90. Czarny na zewnątrz, brązowy w środku, można ją odwrócić na lewą stronę. Po latach noszenia ta kurtka charakteryzuje się wieloma zniszczeniami. Tutaj była naprawiana w wielu miejscach, ma wiele dziur, co uważam za fajny smaczek i fajny dodatek do tak właściwie wojskowej kurtki, która powinna być tyrana. Ma boxy krój i w zeszłym roku nosiłem zieloną wersję tej kurtki. Sprzedałem ją, bo uznałem, że czarną będę nosił częściej i miałem rację, bo jest to jedna z moich najczęściej noszonych kurtek, które mam w szafie na ten moment. Skończę ten film rekomendacją mojego ulubionego zapachu w tym roku, którym jest DS Durga Burning Barbershop. DS Durga jest niszową marką perfum, a zapach Burning Barbershop ma przypominać, jakbyśmy szli ulicą obok właśnie płonącego barbershopu. Ich początek jest naprawdę ostry, bo pachną dymem i czymś jaranym.
Słyszałem, że ich otwarcie pachnie trochę jak przypalone kable i jest coś w tym. Natomiast potem osiadają w tym bardzo przyjemny, męski, ładny, czysty sposób. Pachną po prostu jak kosmetyki do golenia. Jest tam dużo cytrusów, wanilii, one są bardzo kremowe, trochę jak pianka do golenia. Po prostu zapach kosmetyków, które mogłyby być używane w barbershopie, który niestety właśnie spłonął. To jeden z moich ulubionych zapachów na ten rok i schodzi w całkiem dobrym tempie, szczególnie, że jest właśnie zimno i mam więcej okazji, żeby go nosić. I to tyle. Dzięki za oglądanie.